Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale, na szybkim Storytime. Jestem na Hudson Yards i wybieram się właśnie po moją kawę. Zamówiłam sobie kawę, idę ją odebrać. I w tym odcinku na szybko chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z najbardziej takich, powiedziałabym, intymno-dziwnych, niezręcznych sytuacji, jakie miałam na planie filmowym. Nie wiem jeszcze, jak zatytułuję ten odcinek, prawdopodobnie jako niezręczna sytuacja na planie filmowym, ale tak właśnie było, bo pracowałam jako stand-in. Stand-in to są te osoby, na których ustawia się światło, czyli ja pracuję za aktorki, które są wysokimi blondynkami na przykład, tak? Wybiera się osobę, taką jak ja, której można zapłacić mniej niż głównej gwieździe. No i jak już się zatrudni taką tańszą mnie, to na tej podstawie można na przykład sobie ustawić wysokość kamery, jakie światła, jaka pozycja. Na mnie ustawiają te wszystkie na przykład naklejki na podłodze na zasadzie, gdzie ma ten aktor stać, żeby wymówić swoją kwestię i tak dalej. Czyli ta praca w Stanach Zjednoczonych nazywa się stand-in i to płaci trochę tam lepiej niż statystka. No i miałam, słuchajcie, to szczęście, że zostałam zatrudniona jako stand-in Elle Fanning, która była totalnie przemiłą, fajną osobą, taka młodziutka, młodsza ode mnie. Już teraz nie taka młodziutka, ale to był 2018 i tytuł filmu był I Think We're Alone Now. I to było tak, że jest taki ala koniec świata, że nie ma już ludzi i dwójka przeżywa i to jest właśnie Elle Fanning, ta na której na mnie ustawiano aparaturę, sprzęty, żeby ona wchodziła do sceny. I ona była w tym filmie, słuchajcie, z Peterem Dinklage, czyli z tym z Game of Thrones. I on też miał swojego stand-ina, tak? I sprowadzali takiego chłopaczka z Kalifornii, który tutaj przyjechał na 1,5 miesiąca czy 2 miesiące, jak kręcili ten film. I zapłacili mu tam za hotel, oni go tam trzymali. I on po prostu pojawiał się codziennie na planie i na tym małej osobie, tak jak Peter Dinklage jest, nie wiem jak to się nazywa po polsku, a chyba po angielsku się po prostu mówi little person. Także nie wiem jak to po polsku nawet nazywają. Ale no wiecie, Peter Dinklage, ten z Game of Thrones, także Gry o Tron, to jest kultowa już po prostu postać na ten moment. No i on miał właśnie też tego stand-ina, który też był niską osobą, małą osobą, little person. I ta ja się zaczęłam rozmawiać z tym chłopakiem, no ale wiadomo, to jeszcze nie jesteśmy na takim etapie znajomości, żeby być jakoś specjalnie blisko. W ogóle Peter Dinklage też miał taki totalnie wnikliwy wzrok. Nie miałam z nim specjalnie interakcji, rozmawiałam bardziej z Elle Fanning, która, tak jak mówię, była super miła, kochana, przyjazna. Natomiast z Peter Dinklage nie rozmawiałam, tylko po prostu widziałam, jak mnie kilka razy zmierzył tym wzrokiem, miał taki ten wnikliwy wzrok, ale może to dlatego też, że ja się go bałam generalnie w tym Game of Thrones, ja się bałam tej jego postaci, zawsze mi się wydawał taki mroczny. Nie oglądałam Game of Thrones specjalnie, także to nie jest tak, że wiem, co się z nim tam działo w tym serialu. Ale za każdym razem, jak był na ekranie, to po prostu miałam, Boże, jaki to jest mroczna postać. No i jest scena. Jest scena, w której ona wychodzi z samochodu i przytula go w filmie. I słuchajcie, ja jestem z tym chłopaczkiem, z którym pracuję. Chyba drugi albo trzeci dzień naszej pracy, więc ja go jeszcze nie znam. On jest właśnie tą małą osobą. I scena polega na tym, że oni się przytulają. I my jak ćwiczymy tą scenę, to jak się przytuliliśmy, to słuchajcie, okazało się, że jego głowa była na wysokości mojego krocza. I musieliśmy tak stać. I tak na nas ustawiono te światła. I to była najbardziej niezręczna sytuacja dla mnie na planie filmowym. Tak, ja jestem dość wysoka, a wiadomo, Peter Dinklage i jego stand-in są dość niscy, także przytulenie go, obcego człowieka mi na planie filmowym wiązało się z tym, że jego głowa była na wysokości mojej waginy. I tym pozytywnym aspektem
Ja nie wiem, ja czasami mam naprawdę te zwariowane historie, stories. Mam nadzieję, że doceniacie także takie głupkowate historie. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną czasu na tym szybkim story time o tym jednym dniu, który był naprawdę niezręczny na planie filmowym. Także minęło 5 lat, a ja wciąż po prostu to wspominam z wielkim uśmiechem, bananem i po prostu takim oh my god, przeżyłam to i było śmiesznie. No. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce w środę, dłuższy odcinek. Pa!